Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony, z Housemart. Witam Was dzisiaj z Poznania, a jak Poznań to targi budowlane, a jak targi budowlane to jestem właśnie na Budmie. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym pokażę Wam kilka ciekawostek i nowości, które pojawiają się na rynku budowlanym. Zapraszam do oglądania. Tutaj zobaczcie, jakie mamy jacuzzi. No to już jest troszeczkę inny sprzęt niż Balia. Myślę, że wygodniejszy, na pewno dużo droższy. Trzeba to wziąć pod uwagę przy rozważaniu o zakupie tego typu sprzętu, ale myślę, że na pewno oddaje. Takie ciekawe urządzenia, jakie teraz przetestowaliśmy przez ostatni rok, przez klientów, żeśmy sprzedali, to jest taka pompa ciepła, która może zapewnić w zimie grzanie o połowę co najmniej tańsze, ale w lecie za to możemy sobie taką wannę schłodzić. I ta wanna nie musi koniecznie być taka gorąca. Zasady jacuzzi jest gorące, prawda? Jeżeli mamy temperatury wysokie, a mamy na zewnątrz, więc ona tą temperaturę z zewnątrz przyswaja, a dodatkowo promienie słoneczne nagrzewają i często wychodzi taki efekt przegrzania urządzenia. Czyli jeżeli urządzenie przekroczy temperaturę 44 stopni, automatycznie odcina zasilanie. Nasza firma jako jedyna prowadzi coś takiego, czyli profilowane, specjalne kubełkowe fotele, które są nafaszerowane dyszami i kompleksowo masują. Jak Pan zobaczy, tam jak słomianka jest taka rekreacyjna, więc no, tych dysz wiele nie ma. Ale proszę Pana, jak Pan widzi, to jest sporo, a w drugim fotelu jest nawet zamontowany system masażu karku. Tutaj nawet mamy jacuzzi z takim wysuwającym się telewizorem, który się chowa tutaj w tym. Możemy sobie zademonstrować, czyli przyciśniemy, chowa się telewizor i można go przykryć wtedy do każdego jacuzzi specjalne pokrycie termiczne, które zabezpiecza przed utratą temperatury, jak i nadmiernym odparowaniem wody. Jak wspomniałem, od roku czasu, już rok z nami była, klientów, nie mieliśmy ani jednej reklamacji. I tak, czas nagrzewania jest dużo szybszy takiej wanny. Ile czasu się nagrzewa taka wanna? Jeżeli mamy w takiej jacuzzi mamy grzałkę powiedzmy 3 kW, średnio przy temperaturze powiedzmy minus tam 12 liczymy, że ona będzie grzała około 40 minut na stopień. Wszystko też zależy, te urządzenia są bardzo takie czułe na różnicę temperatur. Rozumiem. Jeżeli mamy różnicę temperatur różną, ich czas nagrzewania się automatycznie skraca. Najważniejsze jest to w tym wszystkim, żeby coś takiego to wszystko funkcjonowało. Nasze urządzenia są przystosowane do strefy klimatycznej. To jest podstawowa zasada. Jeżeli tego nie mamy, to koszty nam rosną i to dość mocno gwałtownie. Ale co Pan ma na myśli przystosowanie do strefy klimatycznej? Czyli co, ocieplenie na przykład? Jakąś pianką? Tak, basen, liczba, on wewnątrz, a z boku są ścianki, może sobie Pan nakręcić. Aha. One są wszystkie z ekranem, z pianą i wtedy to ciepło utrzymujemy. A jeżeli jest do letniej strefy klimatycznej, to przychodzi tylko wewnątrz taka folia wodna. Rozumiem. To wchodzi 5-krotny wzrost już energii elektrycznej. Także mieliście okazję posłuchać kilku mądrych słów na temat takich wanien z hydromasażem. Mi się spodobało to, że nagrzanie takiej wanny i faktyczne użytkowanie, przynajmniej na podstawie tego, co producent mówi, jest to koszt około 300 zł miesięcznie, żeby podtrzymywać temperaturę w takiej dużej wannie, w takim dużym jacuzzi. Także nie jest to jakiś majątek. Wanny swoje kosztują, no ale jednak ilość pomp zastosowanych tutaj, pompa ciepła, pompy do tych masaży wszystkich, to wszystko oczywiście kosztuje, ale myślę, że jeżeli ktoś chciałby mieć taki luksusowy dodatek do domu, Housemartu, w ogóle w swoim ogrodzie, to myślę, że jest to jak najbardziej trafiony wybór. Idziemy dalej. Znalazłem ciekawy system, chciałbym go Wam teraz pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o systemy, systemy są wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, co nam pozwala swobodnie pracować zarówno niskich, jak i wysokich temperaturach. Ale ten element to jest naturalny, drewniany. To jest drewno. To jest świerk skandynawski, który jest selekcjonowany pod względem wysęczenia i norm, które pozwalają nam zamykać jako pełną ścianę. Tak? Systemy
wysokości łączymy dowolnej do nas pergoli. Systemy, pan ma na myśli jakby System, elementy tak, tego? Elementy, które produkujemy. Łączymy w dowolnej wysokości. Jeżeli potrzeba nam na przykład uciąć w danym momencie, to po prostu ucinamy i możemy w danym polu zastosować ten system i pociągnąć. Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem, możemy ten system dostosować na przykład do dowolnej wysokości pergoli, którą mamy na tarasie. Jeśli chodzi o rozstaw szerokości, zalecana jest 120 cm z racji wytrzymałości deski, ponieważ to jest naturalne drewno, które pracuje i tak dalej. Zalecana też jest odpowiednie wyluzowanie deski. Widzę, że to jest na takiej szynie, to jest tylko na potrzeby targowe, żeby Nie, to... my stosujemy też to jako zamknięcie pod indywidualne klienta zapotrzebowanie, tak? Tutaj akurat chcemy pokazać, że możemy to zrobić też w drzwiach przesuwnych, możemy to zrobić też w formie, tak jak tu, dół oddzielnie, góra oddzielnie, lub fajnie. ewentualnie całość, tak? Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, wysokość nas nie interesuje, szerokość, dzielimy sobie pola, montujemy. Jakiego rzędu są to koszty, przyjmując na przykład na taras o powierzchni 20 m2, gdybyśmy go chcieli po prostu od przodu zabudować? Znaczy, Pi razy oko, nie chodzi nam o dokładną wycenę. Cena jest 360 zł metr kwadratowy niepomalowanej deski. Ale już z tymi systemami, z montażem, czy tylko nie, bez montażu. materiał? My jesteśmy producentem i zazwyczaj jest tak, że klient indywidualnie sobie sam kupuje i już ma jakąś tam aranżację zrobioną, czy to w ogrodzie, w altanie. Ekipa klienta składa to? Słucham? Ekipa klienta by to składała na budowę, a wy macie swoje ekipy, żeby też to składały, gdyby było takie zapotrzebowanie? Mamy swoich podwykonawców w Polsce, jak i za granicą, gdzie na przykład jeżeli klient potrzebuje pomocy, no to my odsyłamy po prostu. A skąd jesteście? My jesteśmy Puławy, województwo lubelskie. I w całym kraju, rozumiem, działacie i w razie czego te ekipy też macie dostępne? Tak, w całym kraju, tak, ale również za granicą. Okej. Jestem właśnie, słuchajcie, przy stoisku Stowarzyszenia Domów Energooszczędnych. Za nami jest taka tablica, można powiedzieć, taka ścianka, gdzie są wypisani partnerzy, wszyscy stowarzyszenia. Nie wiem, czy to będzie dobrze w kamerze widać, ale tam jest logo Housemartu, bo my również do tego stowarzyszenia należymy. Stowarzyszenie stowarzysza firmy z branży budowlanej zajmujące się budową domów szkieletowych, ale nie tylko same firmy, również producentów, chociażby ocieplenia czy blachy. Po prostu skupia wokół siebie stowarzyszenie firmy, które po prostu budują domy i korzystają z materiałów potrzebnych do budowy domów, czy to prefabrykowanych, czy w technologii szkieletu drewnianego. Tutaj na targach jest bardzo duża część poświęcona właśnie temu segmentowi rynku i widać, że bardzo mocno rozwija się właśnie ten segment domów szkieletowych, domów drewnianych i co roku coraz więcej po prostu powierzchni jest zajmowane przez tego typu firmy właśnie na targach Budma. No to taka ciekawostka, słuchajcie. Energooszczędne domy gotowe. Stowarzyszenie, polecam, odwiedźcie to stoisko. Słuchajcie, to już nie jest tak, że na budowie używa się młotka. Pewnie niektórzy to wiedzą, ale tak dla takiej 200% pewności, to słuchajcie, tak wyglądają narzędzia budowlane, które są często wykorzystywane właśnie przez nas do budowy waszych domów. Na przykład gwoździarki. Bardzo przydatne, przyspieszające pracę rozwiązania. A tutaj nie tylko można zobaczyć narzędzia, ale również potestować i zobaczyć, jak się sprawdzają po prostu w realu. Wszystkie narzędzia, tutaj ten producent, narzędzia akumulatorowe, czyli na akumulatorek, nie wymagające podłączenia pod stałe zasilanie. I jest to bardzo ważne w przypadku budowy domów, bo bardzo często jest tak, sami to pewnie doskonale wiecie, że ten prąd na czas budowy nie zawsze jest, a przynajmniej na początku tej budowy nie zawsze on po prostu jest i do działki doprowadzony w ogóle, więc wtedy na przykład czy to przy fundamentach, czy przy jakimkolwiek innym zakresie właśnie warto wykorzystać takie narzędzia akumulatorowe. Tu jest kilka hal. Byliśmy teraz w hali numer 3. Idziemy do hali numer 5 i zobaczymy, co w hali numer 5 się znajduje. Właśnie zobaczyłem za moimi plecami, jest bardzo ciekawe rozwiązanie, o którym chciałbym wam powiedzieć kilka słów,
bo jak najbardziej jest przydatne do budowy domów szkieletowych, zwłaszcza w bardzo trudno dostępnych warunkach, na działkach, do których no niełatwo jest po prostu dojechać. Także zobaczcie to urządzenie. Ciekawe rozwiązanie. Robot pająk na gąsienicach. Także nawet w bardzo trudno dostępne miejsca może dojechać. Z takim długim ramieniem. Idealne urządzenie do tego, żeby na przykład pomagać przy montażu okien w trudno dostępnych lokalizacjach. Coś Wam zaraz pokażę. Rozmawiałem teraz, słuchajcie, z panem, który tutaj obsługuje to stoisko. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą maszynę, to ta maszyna, jak widzicie, jest na gąsienicach i z powodzeniem może podnosić ciężary do 900 kg wagi. I tutaj mamy takie przystawki akurat przystosowane do szyby. Natomiast maszyna obok, już taka większa, nawet tona 700 może podnieść. Do naszych potrzeb w zupełności takie rozwiązanie mogłoby wystarczyć, jeżeli chodzi o okna montowane w naszych domach, ale urządzenie naprawdę bardzo fajnie wygląda i myślę, że jego taką dużą zaletą jest to, że jest właśnie na gąsienicach, a dzięki temu może wjechać w naprawdę trudno dostępne miejsca. I jako ciekawostkę Wam powiem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli chodzi o te końcówki, no to oczywiście o to urządzenie, te końcówki są oczywiście demontowalne i w zależności od potrzeb, co chcemy podnieść do góry, to możemy podnieść. W tym przypadku jest to przystawka do szyb, natomiast może być również wykorzystywane to urządzenie do podnoszenia konstrukcji drewnianych. Także jak najbardziej dla budownictwa takie rozwiązanie jest ciekawe i potrzebne. A tutaj mamy kolejne manipulatory przemysłowe. Tak ten typ urządzeń się nazywa. No i one służą przede wszystkim ku temu, żeby ułatwiać życie ludziom i tam, gdzie niemożliwością jest podniesienie czegoś w pojedynkę, tam mogą pomóc właśnie tego typu urządzenia. Manipulatory przemysłowe, tak się to profesjonalnie nazywa. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie. Jest to przyszłość w ogóle w budownictwie, które będzie zmierzało w tym kierunku, w którym wszystkie inne branże zmierzają, czyli do wspomagania człowieka, częściowo eliminacji człowieka z placu budowy i zastępowaniem go rozwiązaniami automatycznymi lub półautomatycznymi. Tutaj oczywiście do obsługi tego rozwiązania jest potrzebny człowiek, ale niewątpliwie zwiększa to możliwości po prostu na budowie. Tutaj mamy przykład właśnie przystawki, która właśnie trzyma nam dobre kilkadziesiąt kilogramów okna. Na targach jest kilka hal. Byliśmy w hali numer 3, byliśmy w hali numer 5 i idziemy teraz do hali numer 6. Na targach też można zobaczyć na żywo, jak wykonuje się pewne etapy pracy budowy domu. I tutaj macie przykład pracy dekarzy. Zobaczcie. Słuchajcie, genialny przykład, jak to wszystko działa w branży budowlanej. Tutaj za moimi plecami dekarz wykonuje swoją pracę, ale zawsze znajdzie się dwóch takich, którzy wiedzą lepiej. Można zaobserwować, jak się wykonuje pewne elementy domu na targach. Między innymi widzieliśmy teraz powstawanie dachu, ale zobaczymy teraz, jak idą dalej obróbki blacharskie. I tutaj mamy kolejny przykład i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda.
miesiącami odbywają się Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy. Jest sędzia, są zawodnicy, jest naprawdę profesjonalnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj dekarz pracuje co prawda niezbyt wysoko, ale jednak jest to imitacja dachu. Montuje właśnie okno dachowe. Robią panowie obróbki blacharskie. Generalnie bardzo fajnie to wygląda. Można z bliska zobaczyć na własne oczy, jak wyglądają takie prace, jak one są skomplikowane, hałaśliwe. I wyobraźcie sobie, że siedzicie nie na hali targowej, tylko na wysokości 20 metrów. Także dekarze, czapki z głów. Teraz chodźcie do hali, w której stoją naprawdę grube sprzęty, czyli koparki, nie koparki, wszystko, co jest potrzebne do ciężkich po prostu robót. No to co, wejdziemy sobie do środeczka, pokażę wam, jak w środku taka koparka wygląda. A w środku, po otworzeniu drzwi, jest kabina operatora. No i w tej kabinie operatora naprawdę się dzieje. Oczywiście mamy kierownicę do sterowania. Mamy tutaj cały osprzęt potrzebny również do sterowania tą przednią łyżką, góra-dół. Mamy tutaj no po prostu wszystko, co jest nam potrzebne też do obsługi tego pojazdu, no bo jest to pojazd, który oczywiście może się poruszać po drogach publicznych, więc wszystkie kwestie typu światła, nie światła, to wszystko tutaj oczywiście musi być. Tutaj mamy joystick do sterowania tyłem, tym tylnym ramieniem, które tutaj widać. Także naprawdę bardzo profesjonalnie to wygląda i nie ma to nic wspólnego z takim siermiężnym po prostu sprzętem. Siedzi się wysoko, wygodnie, widoczność jest naprawdę dobra, jak w takim akwarium, ale słuchajcie, musi być dobra widoczność w takim sprzęcie, ponieważ wokół koparki na budowie poruszają się ludzie i no bezpieczeństwo przede wszystkim. No wyobraźcie sobie, że operator nie miałby widoczności i ktoś mógłby dostać taką łyżką. No to jest po prostu już tragedia na budowie, więc operator to jest bardzo odpowiedzialna funkcja, bardzo poważna i on tutaj musi mieć dobrą widoczność, musi mieć dobry komfort pracy, bo spędza tutaj kilka godzin dziennie przynajmniej w upale, w deszczu, w mrozie. Jest to po prostu jego stanowisko pracy i ono musi być po prostu porządne. Ale no, ilość sprzętu, przełączników jest zaskakująco duża. No i fajnie, że możecie to zobaczyć z bliska. W tej hali wystawiony jest właśnie ciężki sprzęt. Mamy tutaj na przykład przykład suwnicy, którą montuje się na przykład na halach, takich jak jesteśmy tutaj. I to urządzenie byłoby na przykład zamontowane tutaj w dachu i mogłoby po tej hali przesuwać nam w jedną i w drugą stronę, przenosić różnego rodzaju rzeczy. Tu jest taka malutka suwnica, ale uwierzcie mi, że są przeogromne suwnice, które praktycznie cały dom mogą przesuwać po hali i jest to bardzo ważny sprzęt w przypadku właśnie prefabrykacji domów w fabrykach. Takie suwnice są cały czas praktycznie wykorzystywane do przenoszenia tych elementów sprefabrykowanych w inne miejsce na kolejny etap kolejnej prefabrykacji. Tutaj mamy przykład kolejnych manipulatorów przemysłowych, które są za moimi plecami, a tutaj, słuchajcie, są przykłady, jak te manipulatory mogą być wykorzystywane w praktyce na budowie i tutaj macie właśnie przykłady na tych billboardach. Chodźcie zobaczyć z bliska. Podstawowa rzecz, montaż ciężkich okien na budowach, przenoszenie szyb precyzyjne i montaż tych szyb, gąsienice. Dzięki temu można wjechać w trudny teren. Taki pajączek, ja go tak nazywam, rozstawiany. Naprawdę bardzo przydatne rzeczy do montaży ciężkich elementów domów, zwłaszcza okien, ale nie tylko, bo można tym podnieść nawet całą sprefabrykowaną ścianę. Także przydatne rozwiązanie. Szkielet działa na bazie pneumatyki, tak? Czyli z tyłu jest schowany kompresor, który na bieżąco odpompowuje układ. Także wspomaganie jest na bieżąco gdzieś tam. On jest tu w plecach schowany? Tak, tutaj mamy kompresor w tej bazie. Od czasu do czasu po opuszczeniu, podniesieniu ręki, kiedy on przy opuszczaniu opuszcza ten
opuszcza to ciśnienie, słychać będzie się załączał i będzie podpompowywał system. A jak to jest zasilane? To jest Mamy jakaś bateria? 18V, która jest od dołu wpięta. Nie będę jej Tutaj? wyciągał, Okej. dlatego, bo Jasne. rozłączymy urządzenie. I faktycznie 6 godzin takiej ciągłej pracy z tą baterią możemy sobie wykonywać. No. Maszyna powstaje w Niemczech, w fabryce niemieckiej, Miller-Thyssen. Jest też produkcja, jest europejska. To wszystko jest tutaj z najwyższej jakości półproduktów i elementów. W ogóle tak historycznie było to robione we współpracy z Uniwersytetem w Innsbrucku, więc też kawał roboty też takiej naukowej i rozwojowej było wykonane przy okazji tego projektu. Co do zasady, ma nie za bardzo ograniczać ruchy, także ma się swobodnie w tym czuć. Powoduje, że sylwetka gdzieś tam jest taka prawidłowa, jak też nawet w pierwszym odczuciu może być trochę tak, że prostuje nas. Okay. Troszeczkę tego obciążenia przenosi też na lędźwia przez pas lędźwiowy. No i przede wszystkim cała idea tego urządzenia jest, żeby odciążyć nas przy długotrwałej pracy ponad poziomem klatki piersiowej, czyli wyciągnięte ręce, podniesione gdzieś tam ponad głowę, szczególnie w momencie, kiedy to same ręce, nawet nie trzeba dużo obciążenia, no będziemy mieli wałek, będziemy mieli planeksa, szlifierkę do gładzi, cokolwiek, gdzie te ręce po prostu lecą w dół, to urządzenie ma za zadanie podtrzymywać tutaj przy łokciu, w ten sposób, żeby tego zmęczenia tak nie odczuwać. Mogę to spróbować założyć? Tak, jeszcze dokończę tylko. Maksymalnie tutaj mamy potencjometr. Na potencjometrze mamy 5 diod. Więc każda dioda to jest 1 kg mniej albo więcej wspomagania. Dodatkowo są 3 strefy. Czyli teraz pan ma na maksa ustawione, tak? 5 wspomaganie. Tak, więc w tej chwili Planex leży sobie na ręku. Praktycznie zupełnie mógłby pan tak stać cały dzień. Jak zrobię tak, no to widać, że powietrze uszło, nie? Dobra. Ile czasu może pracować na jednej baterii? Spokojnie około między 4 a 6 godzin, w zależności jak intensywniej. Jeżeli cały czas szlifujemy, to ten system de facto nie będzie się pompował, tylko będzie cały czas w tym położeniu. Czyli jak ruszamy góra-dół, to wtedy jakby zużywa energii najwięcej. Tak jest, aczkolwiek mówię, to jest 4-6 godzin, bateria ładuje się 20 minut. To jest systemowa bateria, która pasuje od każdego z naszych urządzeń. Nie ma problemu, żeby sobie po prostu wrzucić tam drugą. Także pełen system. Świetne. Tutaj są 2 paski. Złapiemy za te 2 paski. Trochę podrzucić na plecach, ściągnąć. Tośmy go ściągnęli maksymalnie. Druga rzecz to jest jeszcze tutaj pod szyją. Też lecę. Tak, dokładnie. Mam teraz na wspomaganiu, pan odłącza wspomaganie i nie jest, nic nie mamy tutaj zaplanowane w tym momencie. Czuć faktycznie, że ten sprzęt bardzo pomaga. Można wyciągnąć sobie dla porównania, zobaczyć jak to jest bez. No, bez sprzętu czuć tą wagę. Naprawdę bardzo pomocne rozwiązanie. Każda dioda jest to kilogram wspomagania. Jeżeli świecą się wszystkie diody, jest to 5 kg wspomagania tutaj naszej pracy. Jak wyłączyć? Możemy spauzować, wtedy to wspomaganie nie działa, ale tu na górze jest przycisk też włączany. To wszystko. Tak. Sięgnąć sobie ręką, ten zielony taki, złapiemy go, pomimo tego, że nie widzimy, pociągnąć. Za zielony. Ułatwi nam to. Tutaj sobie te klamerki. Jak plecak szkolny się to zdejmuje? Samo urządzenie ile waży? 6 kg. Ciekawe bardzo. Bardzo ciekawe, słuchajcie, rozwiązanie, które na pewno wspomaga pracę człowieka na budowie i to jest coś, o czym często mówię, że branża budowlana nie uniknie w żaden sposób postępów rewolucji technologicznej. Już nie mówię tutaj o AI, który na pewno ułatwia pracę w ogóle w biznesie i we wszystkich firmach, nie tylko w branży budowlanej, ale mówię o takich rozwiązaniach stricte technicznych, jakie właśnie przed chwilą mogliście zobaczyć, czyli taki egzoszkielet, który odciąża pracę człowieka i tak będzie wyglądała budowa, profesjonalna budowa w XXI wieku. Jeszcze większe poszanowanie człowieka, odciążenie jego pracy fizycznej, wspomaganie go, usprawnianie budowy
przyspieszanie dzięki temu postępów na budowie. Naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o koszt, to mnie zaskoczyło, czy pozytywnie, czy negatywnie, ocencie sami. Natomiast to rozwiązanie kosztowało około 15 000 złotych i firma też wspomaga w uzyskiwaniu leasingu, tudzież finansowania właśnie na zakup tego rozwiązania. Kilkanaście tysięcy złotych, nie euro, więc myślę, że jest to temat godny po prostu rozważenia i zainteresowania się czy to tym sprzętem, czy innym tego typu, który właśnie w ten sposób pomaga nam na budowach. HouseSmart. Jesteś u siebie.